Czy można zwiększyć swoją przyszłą emeryturę już dziś? To pytanie, które większość ludzi zbywa wzruszeniem ramion. Przecież emeryturę wypłaca ZUS. Co my możemy z tym zrobić? Tymczasem odpowiedź brzmi naprawdę wiele. W tym materiale pokażę Ci, jak działa ZUS i system waloryzacji emerytur w Polsce, jak wzrost emerytur ma się do stóp zwrotu amerykańskiego indeksu S&P 500 i co możesz zacząć robić już teraz, żeby Twoja przyszła emerytura była rzeczywiście godna. Bez obiecywania złotych gór, tylko konkretne strategie i dużo zdrowego rozsądku. Zanim zaczniemy, prośba o suby i lajki, a ziemniaki na obiad obiorą się same. Zacznijmy od podstaw. Każdy, kto pracuje legalnie w Polsce, odkłada na swoją przyszłą emeryturę składki do ZUS. Składki emerytalne płacone przez pracowników wynoszą 19,52% wynagrodzenia brutto, dzielone po połowie między pracownika i pracodawcę, z czego nieco ponad 12% trafia na konto ZUS, a 7,3% na subkonto. Subkonto w ZUS istnieje z powodów historycznych i systemowych, a jego powstanie to efekt reformy emerytalnej z 2011 roku, kiedy państwo zaczęło przynosić część składek z otwartych funduszy emerytalnych z powrotem do ZUS. W przestrzeni publicznej często dominują uproszczone przekonania o tym, że emerytura to procent ostatniego wynagrodzenia lub średnio w najlepszych kilku lat pracy. Jednak obecny model emerytalny w Polsce, wprowadzony po reformie z 1999 roku, opiera się na zdefiniowanej składce. To oznacza, że Twoja przyszła emerytura zależy wyłącznie od sumy zgromadzonych składek w ZUS-ie i prognozowanej długości życia w momencie przejścia na emeryturę. Spójrzmy na przykład. Załóżmy, że jesteś mężczyzną w wieku 65 lat. Twoje składki zgromadzone na kontach w ZUS-ie wynoszą 500 000 złotych. Prognozowana długość życia dla ZUS-u to średnia życia na emeryturze liczona razem dla kobiet i mężczyzn. Kobiety żyją na emeryturze średnio 22 lata, mężczyźni niecałe 10. Przyjmijmy zatem, dla uproszczenia, że będziesz pobierał emeryturę przez 16 lat, czyli 192 miesiące. A zatem ZUS oblicza Twoją emeryturę, dzieląc składki na kontach przez liczbę miesięcy, którą według systemu przeżyjesz. Twoje świadczenie wyniesie 2604 zł brutto. Nasz system emerytalny działa jak zapis księgowy. Składki trafiają na Twoje konto i subkonto w ZUS. Są co roku waloryzowane, a kiedy zdecydujesz się zakończyć pracę, zostają podzielone przez prognozowaną liczbę miesięcy wypłat. ZUS zapisuje te składki na indywidualnym koncie, ale to konto to nie sejf z pieniędzmi, to fundusze wirtualne. Pieniądze z Twojej pensji trafiają od razu na wypłaty dla obecnych emerytów. ZUS to system solidarnościowy. Działa, ponieważ państwo do niego dopłaca 80 miliardów rocznie. To nie żart. Właśnie tyle z naszych podatków przelano na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w zeszłym roku. Przyczyną deficytu FUS jest niekorzystna sytuacja demograficzna. Społeczeństwo się starzeje, a liczba osób pobierających świadczenia emerytalne i rentowe rośnie szybciej niż liczba aktywnych zawodowo. Coraz mniejsza grupa pracujących musi finansować coraz większą grupę emerytów. To naturalny efekt długowieczności, malejącej dzietności i spadku liczby osób w wieku produkcyjnym. Kolejnym czynnikiem są niewystarczające wpływy ze składek. Mimo że składki są obowiązkowe, system nie obejmuje wszystkich w równym stopniu. Część pracowników pracuje na umowach cywilnoprawnych. Niektóre grupy zawodowe mają przywileje emerytalne, a osoby o bardzo wysokich dochodach opłacają składki tylko do określonego progu. To wszystko prowadzi do sytuacji, w której realne wpływy do systemu są niższe niż potrzeby. Nie można pominąć także decyzji politycznych. Obniżenie wieku emerytalnego w 2016 roku zwiększyło liczbę osób uprawnionych do świadczeń. Jednocześnie państwo wprowadziło dodatkowe świadczenia, takie jak 13. i 14. emerytura,
które także są wypłacane przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Choć ich źródła finansowania bywają różne, to presja na system emerytalny ciągle rośnie. Polski system emerytalny ma charakter repartycyjny, co oznacza, że obecnie pracujący finansują emerytury obecnie uprawnionych. Gdy składki nie wystarczają, państwo musi dopłacać z budżetu, aby zapewnić ciągłość wypłat. To zjawisko nie jest nowe, ale z każdym rokiem staje się coraz bardziej kosztowne. W kolejnych latach, bez reform strukturalnych lub zmian demograficznych, skala dopłat będzie się tylko zwiększać. Co roku w Polsce mamy do czynienia z dwoma kluczowymi waloryzacjami w systemie emerytalnym. Jedna ma miejsce w marcu, druga w czerwcu. Dotyczą różnych grup i mają zupełnie inny wpływ na Twoją emeryturę. 1 marca to data, która interesuje wszystkich, którzy już przeszli na emeryturę. Wtedy waloryzowane są wypłacane świadczenia. Co to oznacza? Państwo zwiększa wysokość emerytur i rent, żeby zrekompensować inflację i częściowo nadążyć za rosnącymi wynagrodzeniami. Wskaźnik waloryzacji to nieprzypadkowa liczba. Opiera się na realnych danych, inflacji w gospodarstwach domowych emerytów i minimum 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Gdy rząd chce wyrównać świadczenia najbiedniejszych, wprowadza waloryzację kwotowo-procentową. Wtedy ci z najniższą emeryturą dostają gwarantowaną kwotę, nawet jeśli procentowy wzrost byłby niższy. Z kolei 1 czerwca to dzień, który dotyczy wszystkich tych, którzy jeszcze pracują i gromadzą środki na przyszłą emeryturę. To wtedy ZUS waloryzuje składki zgromadzone na koncie i subkoncie. To nie są wypłacane pieniądze, to Twój kapitał emerytalny, który rośnie dzięki rozwojowi gospodarki. Konto główne ZUS waloryzowane jest w oparciu o inflację i tak zwany wzrost przypisu składek w całym systemie. A subkonto zgodnie ze średnim tempem wzrostu PKB z ostatnich 5 lat. Różnice bywają duże. W 2024 roku składki na koncie wzrosły aż o 14%, a na subkoncie o niecałe 10%. To właśnie te czerwcowe wskaźniki mogą mieć gigantyczny wpływ na Twoją przyszłą emeryturę, choć dziś ich jeszcze nie widzisz na swoim koncie bankowym. Z kolei marcowa waloryzacja jest tym, co widzą emeryci, realnym, comiesięcznym zastrzykiem finansowym. Czyli w praktyce waloryzację składek można porównać do rocznej stopy zwrotu z inwestycji, a waloryzację świadczeń do podwyżki Twojego wynagrodzenia. Patrząc na dane historyczne, waloryzacja składek była generalnie wyższa niż inflacja, co przekładało się na realny wzrost kapitału emerytalnego. W okresie deflacji lub inflacji bliskiej zeru wartości składek nadal rosły. W okresie szczytowej inflacji z lat 22-23 ZUS waloryzował składki na poziomie przewyższającym inflację, zabezpieczając ich realną wartość. W 2024 roku, gdy inflacja znacząco spadła do 3,6%, waloryzacja na poziomie 14% zapewniła wyraźną ochronę siły nabywczej. Oznacza to, że system waloryzacji ZUS w praktyce dobrze kompensował zmienność poziomu cen konsumpcyjnych. Czy zatem osoby, które jeszcze nie przeszły na emeryturę, mogą spać spokojnie? W końcu państwo zwiększa co roku ich składki na kontach ZUS. Odpowiedź brzmi: oczywiście nie. Twoje składki nie są realnie odkładane ani inwestowane na rynku. Są natychmiast wypłacane obecnym emerytom. To oznacza, że Twoja przyszła emerytura będzie zależała od tego, ilu ludzi będzie pracować i płacić składki, gdy Ty przejdziesz na emeryturę. Masz więc niewielką kontrolę nad tym, jaką emeryturę rzeczywiście dostaniesz z ZUS-u. Co więcej, świadczenia z ZUS są zwykle skromne. Przeciętna emerytura w Polsce to około 50-60% ostatniego wynagrodzenia, a w przypadku osób z niskimi składkami lub przerwami w pracy może to być jeszcze mniej. Natomiast dla osób przechodzących na emeryturę w 2050 roku stopa zastąpienia, czyli relacja emerytury do ostatniej wypłaty,
będzie w okolicach 25%. Podstawowym zadaniem waloryzacji składek emerytalnych jest ochrona kapitału. A co z Twoim kapitałem, który nie jest odkładany w ZUS? Trzymasz oszczędności w skarpecie lub na nisko oprocentowanej lokacie bankowej? Jeśli porównamy waloryzację składek do stóp zwrotu z indeksów giełdowych, okaże się, że Twoje pieniądze poza ZUS mogą rosnąć szybciej. W przypadku inwestycji w amerykański indeks S&P 500 w tempie około 9–10% rocznie. Jest to wyższy wynik niż średnioroczna waloryzacja Twoich wirtualnych składek ZUS, która od 2000 roku wyniosła 7%. ZUS to zbyt słaby fundament, by utrzymać standard życia, do jakiego przywykłaś w czasie pracy zawodowej. Jeśli chcesz mieć spokojną starość i nie martwić się o rachunki czy inflację, warto zadbać o emeryturę prywatną. Inwestowanie w IKE i IGZE jest jedną z najbardziej efektywnych i elastycznych metod budowania prywatnego kapitału na emeryturę. Oba te rozwiązania stanowią dobrowolne formy oszczędzania w ramach trzeciego filaru systemu emerytalnego i oferują istotne korzyści podatkowe oraz możliwość indywidualnego wyboru strategii inwestycyjnej. Dzięki temu można skutecznie pomnażać środki, które w przyszłości będą stanowić dodatkowe źródło dochodu, uzupełniające emeryturę z ZUS. IKE i IGZE różnią się przede wszystkim pod względem limitów wpłat oraz sposobu rozliczenia podatkowego. Na IKE można wpłacać rocznie większe kwoty niż na IGZE, jednak IGZE daje możliwość odliczenia wpłat od podstawy opodatkowania. Z kolei środki zgromadzone na IKE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, jeśli wypłata nastąpi po ukończeniu 60 lat. Obie formy pozwalają zatem na optymalizację podatkową w długim terminie. Najważniejszą zaletą IKE i IGZE jest szeroka paleta możliwości inwestycyjnych. W ramach tych kont można inwestować w fundusze inwestycyjne, akcje, obligacje, a zwłaszcza w popularne i tanie ETF-y, które oferują ekspozycję na różnorodne rynki i branże na całym świecie. Taka dywersyfikacja oraz niskie koszty zarządzania sprawiają, że inwestowanie przez IKE i IGZE jest atrakcyjne nawet dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z rynkami kapitałowymi. Najefektywniejszą strategią jest podejście długoterminowe, oparte na regularnych wpłatach oraz inwestowaniu w produkty akcyjne lub indeksowe ETF-y. Możesz również powierzyć inwestowanie w ramach IKE i IGZE funduszom, które dopasują strategię do Twojego apetytu na ryzyko. Zapytasz mnie w takim razie, co przyniesie mi takie inwestowanie? Jeśli jesteś 30-latkiem, który będzie inwestował 300 zł miesięcznie przez okres 35 lat z 7% stopą zwrotu rocznie, to przechodząc na emeryturę będziesz miał ponad 500 000 złotych odłożone na prywatną emeryturę. A czy 55-latek, któremu zostało 10 lat do emerytury, jest skazany na bierność inwestycyjną? Absolutnie nie. Zważywszy na bliski wiek do emerytury, sugerowałbym inwestycje również przez IKE i IGZE nastawione w większym stopniu na obligacje niż na akcje. Może masz wolne 50 000 złotych i nie wiesz, w co je zainwestować? Jeśli kupisz 10-letnie obligacje EDO w ramach IKE, to Twój kapitał przy przejściu na emeryturę wyniesie ponad 85 000 złotych. System emerytalny w Polsce, oparty na ZUS, zapewnia jedynie podstawowy poziom zabezpieczenia na starość i z każdym rokiem staje się coraz mniej wydolny. Choć waloryzacja składek chroni wartość zgromadzonego kapitału, to ryzyka demograficzne sprawiają, że nie warto polegać wyłącznie na państwowym filarze. Dlatego tak ważne jest, aby już dziś, niezależnie od wieku, zacząć budować prywatną emeryturę. Regularne inwestowanie, korzystanie z ulg podatkowych w ramach IKE i IGZE oraz świadome podejście do zarządzania własnymi finansami mogą zdecydować o tym, czy jesień życia będzie spokojna i godna, czy pełna niepewności. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, daj suba, zostaw łapkę w górę i udostępnij znajomym. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.